Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście. Witamy Was dzisiaj z Antalii. Trochę dzisiaj wieje, ale mam podpięty mikrofon, więc powinniście mnie dobrze słyszeć, nie powinno szumieć. Wybraliśmy się na taki krótki, dwudniowy wypad właśnie tutaj do Antalii, żeby do końca dojść do siebie, nawdychać się trochę tego morskiego powietrza. Przez cały ostatni tydzień oboje byliśmy chorzy. Nuri miał po prostu grypę, a ja miałam anginę ropną, byłam na antybiotyku. Jeszcze mam trochę dziwny głos, no ale już prawie całkiem doszłam do siebie, więc stwierdziliśmy, że jak mamy teraz wolne, to korzystamy. A mamy wolne dlatego, że zbliżają się święta po Ramadanie, Ramazan Bajramy i są one połączone razem z feriami wiosennymi, więc nauczyciele mają teraz cały tydzień wolnego. Najpierw zastanawialiśmy się, czy nie wybrać się w jakąś dłuższą, dalszą wyprawę, no ale w związku z tym, że byliśmy tak długo chorzy, no to niczego nie rezerwowaliśmy, bo nie byliśmy pewni, czy wyzdrowiejemy do tego czasu. No ale może i dobrze się złożyło, bo pogoda przez ten tydzień niestety ma być tutaj w tym regionie różna. Dzisiaj, jak to dla Was nagrywam, jest poniedziałek, no i akurat mamy piękne słońce, jest 20 stopni, więc przyjemnie będzie nam tutaj spacerować. No ale jest wiatr i wiem, że ten wiatr przywieje chmury. Od jutra już ma być pochmurno, a od środy do końca tygodnia ma padać deszcz. Więc święta też będą deszczowe niestety. No ale dzisiaj przynajmniej sobie z tego skorzystamy. Zostajemy tutaj do jutra. Zobaczymy, jak to jutro będzie. Może jednak jutro też nie będzie padać, nie będzie tak źle. A jesteśmy teraz, jak już pewnie rozpoznajecie, na plaży Koniaalty. Spacerujemy sobie teraz po promenadzie i zabieramy Was ze sobą na spacer. Idziemy najpierw wypić sobie może jakąś kawę i spędzicie sobie po prostu tutaj te 2 dni razem z nami na bieżąco. Zobaczycie, co tutaj będziemy robić. Zobaczcie, jakie fale dzisiaj. Już dawno takich fal nie widziałam w Antalii. Ale stąd właśnie ten wiatr wieje od morza dzisiaj. Ale świeże powietrze. Tego nam było trzeba, co? Tak. Tylko włosy wieją na wszystkie strony. No wieją. Tobie nie wieją. Moje nie, ale twoje tak. Ale super się oddychać. To powinno być przepisywane na receptę na anginę. No. O, a tutaj policja takim pojazdem porusza się po promenadzie. Tak patrolują. I weszliśmy tutaj w taką część z knajpkami. Nadal blisko do morza, morze stąd widać, ale tutaj tak nie wieje, także typowy wiatr od morza dzisiaj, a tak pogoda bardzo ładna. Wypijemy sobie kawkę i zjemy też jakiś obiad. A tutaj zobaczcie jeszcze jako ciekawostka, widzicie taki wieniec, nam Polakom się kojarzy z wieńcem pogrzebowym, a tutaj to są wieńce gratulacyjne. Prawdopodobnie któraś z tych knajpek dopiero niedawno się otworzyła i ktoś ten wieniec jako gratulację na otwarcie wysłał. I takie wieńce wysyła się też na ślub.
Po obiedzie wróciliśmy na chwilę do hotelu zabrać jakieś kurtki, bo wieczorem jak zajdzie słońce, to pewnie już będzie chłodno. I pomyślałam, że przy okazji pokażę Wam, gdzie się zatrzymaliśmy. Jest to Redmenevi, czyli dom nauczyciela tak zwany. I jest to właściwie normalny hotel, można się tutaj normalnie zatrzymać, nawet jak się nie jest nauczycielem, ale nauczyciele mają tutaj pierwszeństwo, no i mogą się zatrzymywać tutaj z dość znaczną zniżką za dobę. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda pokój, ale lokalizacja jest bardzo dobra, bo jesteśmy w samej dzielnicy Konialty, bardzo blisko już tutaj do morza. I za pokój dwuosobowy ze śniadaniem za dobę zapłaciliśmy 2200 lir, to jest około 185 zł. Już Wam pokażę, jak to wygląda. Tak wygląda pokój, tylko dostaliśmy akurat pokój z 2 pojedynczymi łóżkami, będziemy musieli je sobie złączyć, bo z jednym podwójnym już nie było miejsc. I tutaj jest jeszcze taka szafa. Z tej strony tutaj szafka z telewizorem. I tu mamy wyjście na balkon. O, już Wam pokażę. Nawet jest suszarka na pranie. Zaraz Wam pokażę dlaczego. O, tutaj w sezonie działa basen i pewnie po to ta suszarka. A tam właśnie w oddali widać morze. Tam jest promenada na plaży Konialty właśnie, na której przed chwilą spacerowaliśmy. No właśnie tutaj. I tutaj oczywiście łazienka z prysznicem. Tak to wygląda. A jutro jeszcze rano pokażę Wam śniadanie. Teraz ruszamy dalej. Dotarliśmy na Stare Miasto, Kaleiçi i idziemy sobie teraz powoli do parku, Karaliolu Parku. Tam są piękne widoki, zobaczymy, może będzie ładniej widać zachód słońca, chociaż powoli się już chmury nazbierały, ale zaraz zobaczymy. Powiem Wam, że jak przez to Kaleiçi szliśmy, no to było widać, że jeszcze jesteśmy przed sezonem. Pustki, powiem Wam. Praktycznie nie ma jeszcze turystów, ani zagranicznych, ani krajowych. I widać to, te wszystkie stragany, co tutaj zawsze sprzedają, różne tam pamiątki dla turystów, to w większości jeszcze pozamykane. W różnych tutaj takich tych malutkich hotelikach na Starym Mieście trwają remonty jeszcze się szykują. No ale dla nas dobrze, przynajmniej na spokojnie sobie spacerujemy. Nie ma praktycznie ludzi, a o tłumach to w ogóle nie ma mowy. No i jeszcze jest też przyjemnie, bo jeszcze się nie zaczął ten sezon, kiedy jest tak mocno wilgotno. Jest świeże powietrze, także bardzo, bardzo przyjemnie. No i tutaj z tej strony w ogóle nie ma wiatru, także teraz bardzo fajnie. A tutaj sprzedają świeżo wyciskany sok z owoców. Jeszcze cały czas pomarańcze i granaty. Najlepszy sok z tych owoców zimą, no ale powiedzmy, że jeszcze mamy ten czas zimowy. Zobaczcie, tutaj na przykład mamy widok na marynę. Statki zaparkowane. Tak tu sobie siedzimy, zobaczcie, z takim pięknym widokiem. Nawet się góry wyłoniły, przez cały dzień nie było ich widać. O, jakiś stateczek płynie. Zrobię Wam przybliżenie może.
Nie wiem, czy to widzicie. To są papugi. Siedzą sobie tutaj w parku na palmy. Nad nami też chyba. A tutaj przy ulicy wszędzie cytrusy na drzewach. To jest chyba turuncz. Nie są ani mandarynki, ani pomarańcze. Z tego się robi dżem. A pan za czym to stoi? Żółte tulipany, oznaka rozstania, Żółte tulipany. Żółte tulipany, proszę bardzo. Widzicie? Chyba widzą. No. A w Starbucksie coś ciekawego. Zobaczcie, z okazji Ramadanu Karpatka. Nasza polska Karpatka. Ciekawe połączenie. Siedzimy właśnie w knajpie. Magda siedzi naprzeciwko i patrzy na to. Do góry. Akurat nad jej głową prosto pomarańcz. Żebyś nie dostała łeb czasem z tym pomarańczem. Patrzcie. Ty się tak nie mądruj. To nie są pomarańcze, tylko turuncz, już mówiłam. Nie, to są mandarynki. Zobaczcie, co tutaj mamy. Zamówiliśmy znowu kawki z pięknym wzorkiem i przynieśli nam też watę cukrową. Ja czemu mam sobie do szkoły? No, to oddaj mi, jak nie Kurde, chcesz. na mnie się czają tutaj? Może, Chłopaki? może. Smacznego. Goedenajden. Dzień dobry. Tak wygląda śniadanie, które tutaj mamy w cenie. Tu jest maszyna do czaju, maszyna do kawy. Tutaj widzę, że można sobie zrobić płatki z mlekiem. Takie są bułki jako pieczywo. I tutaj są miseczki, dlatego że mamy na ciepło zupę. Tak wezmę, bo to gorące. Jakaś zupa jogurtowa chyba. I tutaj frytki, jajka gotowane, jakiś pyrek. Cały czas tutaj grzeje to pod tą lampą. Tutaj jakieś ciasto typu babka. Mamy żółty ser, owoce, biały ser, jakieś takie serki, dżemy tutaj tak paczkowane, zielenina, warzywka, tutaj hałwa, dalej jakieś dżemy, kremy czekoladowe, tutaj jakieś różne sałatki, warzywka. Tutaj co mamy? Tahin pekmez, czyli melasa z winogron i pasta sezamowa, miód. Tutaj wydaje mi się, że coś z bakłażanem grillowanym, różne oliwki i tutaj mamy jeszcze masło i też jakieś dżemy. No i tutaj woda. Zobaczcie, tutaj u góry w czajniku jest esencja. Najpierw ją nalewamy. Esencja herbaty oczywiście. A tutaj z tych kraników leci wrzątek. Tak, herbatę dopełniamy według tego, jaką mocną chcemy. Zaparkowaliśmy z widokiem na morze. Dzisiaj miała być gorsza pogoda, a wychodzi na to, że jest jeszcze cieplej. Bo w ogóle dzisiaj nie ma wiatru. Jak się woda błyszczy w słońcu. Przyjechaliśmy dzisiaj w trochę inną część Antalii. To jest już właściwie Lara. I jesteśmy teraz w parku Fales Park.
niedaleko wodospadu Döden, za chwilę tam podejdziemy. A przyjechaliśmy tutaj dzisiaj dlatego, że mamy tutaj umówione spotkanie polsko-tureckie. Mieszka tutaj w Antalii Ania, którą jak do tej pory znaliśmy internetowo. Możecie ją znaleźć na Instagramie. Wrzucę Wam link w przypiętym komentarzu. Ania zawsze wstawia przepiękne relacje tutaj z Antalii i też z Alani, z Side. Także możecie sobie zaobserwować. Ania przemiła osoba, bardzo pomocna, zawsze nam się przyjemnie rozmawiało, więc cieszę się, że będziemy mogli dzisiaj się w końcu na żywo spotkać. Ale mamy jeszcze trochę czasu do tego spotkania, więc sobie tutaj trochę pospacerujemy teraz. Pokażę Wam trochę widoczków, podejdziemy sobie do wodospadu. Ale też piękne słońce, a ja dzisiaj się grubiej ubrałam niż wczoraj, bo miało być tak brzydko. Ach, ta Antalya. Zawsze zaskakuje ta pogoda wiosną. Latem to wiadomo, że upały, wiadomo jak się ubrać, a przed sezonem, widzicie, wczoraj miało być tak gorąco. No było ładnie, 20 stopni słońce, no ale w tym wietrze, jak weszliśmy w cień, siedzieliśmy w cieniu i trochę powiało, no to jednak był taki chłodek. No dzisiaj powietrze stoi, dzisiaj jest naprawdę cieplutko. Ojej, pięknie. Piękne widoczki, chociaż zobacz, gór też dzisiaj nie widać. No nie. Tam powinno być widać góry, ale jest jednak trochę pochmurzone niebo. I znowu nie ma tęczy. Nie mamy szczęścia. Normalnie tutaj można zobaczyć tęczę odbijającą się, ale no niestety. To jest wodospad Döden. Jest jeszcze jego druga część w innym miejscu, ale jak jesteście tutaj z nami na bieżąco, regularnie, to już widzieliście i tą część, i tamtą drugą. Tutaj jeszcze tylko raz wspomnę jako ciekawostkę, że na ten wodospad mówią też wodospad arbuzowy, bo podobno kiedyś wzdłuż rzeki rosły arbuzy i kiedyś prąd tej rzeki je porwał i wszystkie tutaj razem z tym wodospadem wpadły do morza. Nie wiem, czy to prawda, taka jest legenda. No szkoda, że nie ma tej tęczy. Świeci słońce, myślałam, że będzie. Coś nie mamy szczęścia. Zobaczcie, leci akurat samolot, ląduje. Podejrzewam, że jak lądujecie w Antalii, to właśnie tędy. Może udało Wam się kiedyś z samolotu ten wodospad zobaczyć. Czekając na Anię, usiedliśmy sobie w takiej kafejce, zobaczcie, od razu z widokiem na morze i pijemy sobie tutaj czaj. No mówię, że dzisiaj ciepło. Zobaczcie, jakie tutaj ciekawe drzewo. Kwiaty pomarańczowe, jakby kolce. Aha, jednak się zerwał wiatr i naszły chmury. I zrobiło się jednak chłodno. Wracamy już powoli do domu, ale zobaczcie, jeszcze patrzę prognozę. Mimo wszystko udało nam się pogoda i wczoraj, i dzisiaj do południa. No zobaczcie, jutro już całkowicie będą chmury, a potem non-stop, codziennie deszcze do końca tygodnia.